Hello. Hi, and welcome to our table talk. Hello, Veronika. Nice to see you. Hi guys. Hello. Hi, how are you today? Oh, I'm good. Very busy. We had a training today, so I just came back from the training. But it was good, yeah. That's great. That's brilliant. It's great to be here, actually. Yes, we wanted to welcome you to our table talk. It's the second in the series, so we are very honored that you agreed to participate. I will just quickly talk to our Polish viewers as well, okay? I will be translating back and forth, if that's okay. Okay. All right? Yeah, no problem. Witamy się tak. Witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie Table Talk, czyli o makijażu permanentnym przy stole. Dzisiaj jest z nami wyjątkowy gość. Jest to nasza ambasadorka Veronika Fleišer. I dzisiejszym tematem będzie proces gojenia, co na to wpływa. Porozmawiamy trochę o igłach i o tym, jak pracuje nasz wyjątkowy gość. So today we are really honored to welcome our special guest, Veronika Fleišer. She is our ambassador for our Optima needles, and she agreed to join us to talk to you guys about healing processes, what influences healing and pigmentation. And she is, we haven't mentioned that yet, but we would like to ask you about introducing yourself. Yes. If you could just say something about yourself, a few words. Okay, no worry. So for those of you who don't know me yet, I'm Veronika Fleišer and I come from Czech Republic, which is next to Poland, actually, so we are neighbors in that way. But I have been doing PMU since 2011. And since that, of course, lots of change in this industry. So we haven't had that very easy back then. But of course, like I wanted to know more, I wanted to learn more. So I was working on myself with of course, like with all of the famous trainers and everything. But I find very interesting all of the knowledge about the pigments, because there's only like a little to know. This industry, the whole tattoo industry, is still like big unknown industry. So we are still learning along the way. So I'm trying my best to learn myself and give this education as well to my students. Of course, I have the academy here back in Czech Republic, and we are now going more abroad. So we are starting the academy as well in Ireland, in Romania, in Slovakia as well. So I'm very glad for that. And I'm just happy to share my knowledge, and that's it. I love what I do. So I'm very, very excited to be here. I'm very excited to see you finally face to face. I mean on Instagram, but you know what I mean. So thank you for the opportunity, and I hope everybody will learn something new today. Tak więc Weronika chciała się bardzo przywitać. Ona mieszka w Czechach, czyli sąsiaduje z nami, z czego bardzo się cieszymy. Po raz pierwszy widzimy się na żywo. Weronika zaczynała swoją przygodę z PMU w 2011 roku i no, wtedy ta branża wyglądała nieco inaczej. Musiała sama zdobywać uparcie wiedzę. Bardzo ogólnie, jeśli jeszcze nie znacie Weroniki, to bardzo się cieszymy, że dołączyliście i ją poznacie. Bardzo wiele osób ją zna, ona o tym jeżeli powiedziała, na pewno powie, uczestniczy w różnych konferencjach jako sędzia. Natomiast o czym wspomniała, to, że faktycznie ta branża, kiedy wyglądała inaczej, cały czas jednak się przekształca i coraz więcej zdobywamy wiedzy na temat na przykład pigmentów. Jest to też taka dziedzina jeszcze nie do końca poznana, także trzeba jak najbardziej dużo wysiłku włożyć w to, żeby to jak najbardziej poznać. Co jest czasami dużym wyzwaniem. Weronika prowadzi swoją własną akademię w Czechach, ale także teraz otwiera się na zasięg międzynarodowy. Wspomniała tutaj, że będzie ta jej szkoła, ta jej akademia dostępna również w Irlandii i na Słowenii. Także jest to bardzo wszystko ekscytujące i jesteśmy ciekawi, czego jeszcze. Wyraziła oczywiście taką nadzieję, że dowiecie się wszyscy tutaj czegoś nowego dzisiaj. Jesteśmy o tym święcie przekonani.
Jak wiecie, w cyklu naszych webinarów poruszamy bardzo różne tematy. Nie tylko rozmawiamy o technikach, ale również skupiamy się na innych bardzo istotnych rzeczach. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co wpływa na proces gojenia, jak sobie wspomóc ten proces gojenia, co może zaburzać to, ale również skupimy się na tym od strony technologicznej, czy na przykład kartridż może mieć wpływ na to, jak się goi, makijaż permanentny, nasza praca. I dlatego pierwsze pytanie, które zadam Weronice, to będzie, co Twoim zdaniem wpływa na gojenie, na proces gojenia? So here during table talks we actually bring about many different subjects. That's the idea to bring experts in the PMU industry to tell us more about their experience and their insight and to share that with us. So today we'd like to talk to you about the process of healing after the pigmentation, and what do you think influences that process? So it's actually many aspects. First of all, of course, it's the condition of the skin, because we already know that different skins heals differently. I think most of the PMU artists find difficult to have a nice healed results on oily skin. This is the most problematic, especially on the eyebrows, because as you know, like the pigments doesn't stay in, or it just turns grayish right from the start, right after the healing. And this is mostly because the oil inside of the skin, they already start to break up the pigments, and that's why they turn gray mostly after the healing. So the oily skin is like really a huge aspect for us, and until now we are not sure how to proceed the correct way, because each of the skin is different. So of course the skin condition, like for example, if the skin is sick, ill, there is something wrong with it, we should not proceed with the procedure, because of course this will affect the healing as well. The biggest issue I find with all of my students is that they are causing too much trauma. And the problem with the trauma is that when you have like too much of it, the body starts to like automatically reject everything that is inside, and there are always like inflammatory process. Even if you don't see that process, it's still happening. It's normal for our body. And the more trauma there is on the skin, there's actually more an inflammatory process. And this is the reason why when you have too much trauma, you will find that at the end you have less pigment inside after the healing. So, and this is the reason the inflammatory process is like the one to blame for this. So of course our goal should be to do the pigmentation with less trauma as possible, because this will give us like very good smooth healing without any problems, and with lots of the pigments inside. There's also the aftercare. We have to or the clients should carry and follow the aftercare that we recommend, because of course, like for different skin types, there's also a different protocol for aftercare. There is not one universal aftercare protocol for each of the skin types. So it differs for oily skin, it differs for dry skin. It's also different. So I will give you some time to translate, because I think I talk too much. Okay, and then I will continue. That's okay, thank you. That was very informative, so thank you. Przede wszystkim Weronika wspomniała tutaj, że na proces gojenia najbardziej wpływa typ skóry, więc inaczej on będzie się odbywał dla skóry suchej, inaczej dla skóry tłustej, czy też mieszanej. I jest tak naprawdę skóra tłusta mieszana jest najbardziej problematyczną skórą, jeśli chodzi o gojenie, szczególnie okolic brwi, szczególnie brwi, dlatego że olej jak gdyby rozkłada ten pigment wewnątrz skóry już tuż po pigmentacji, co wpływa na nieprawidłowe wybarwianie się i odbarwianie się, i po prostu wtedy pigment może stracić swoje pożądane nasycenie. I on jest często stalowy. Dokładnie, taki, stalowy, stalowy, taki szarawy, więc ten olej w skórze jak najbardziej wpływa na to niestety. That's because of the oily acid. That's because of the oily acid inside of the skin, because they are
in the same level actually, and because they are acids, oily acids, and the acids they are breaking down the pigments right from the beginning. Yeah. Także więc te kwasy, które są w oleistej substancji, rozkładają pigment na bardzo wczesnym stadium, więc odbarwianie będzie następować. O czym jeszcze wspomniała Weronika, to, że tutaj jak gdyby typ skóry również będzie zależało od to, jak dużo traumy ona dostała, jak bardzo została straumatyzowana. Czasami właśnie jeśli ktoś nie uważa i dostarczy tej skórze zbyt dużo, prawda, bardzo ją straumatyzuje, wtedy pigment niestety, ale on będzie uwalniał się gdyby szybciej i zostanie go mniej w skórze, dlatego że skóra zacznie się gwałtownie łuszczyć, nastąpi tutaj stan zapalny, więc jest to dosyć niebezpieczne i im bardziej straumatyzowana skóra, tym mniejsze osadzanie się tego pożądanego pigmentu. Dlatego ja tutaj tylko wspomnę, że to wynika ze zbyt dużego stanu zapalnego. W całej pigmentacji, procesie pigmentacji chodzi też o to, żeby nie przepracować skóry. Właśnie ta trauma powoduje, że my wprowadzamy dodatkowy stan zapalny, a dodatkowy stan zapalny zabierze nam więcej tego, co podaliśmy. Dlatego jeżeli macie problemy z tym, że mało Wam zostaje po pierwszej pigmentacji, może to wynikać przede wszystkim właśnie z traumatyzowania skóry. What Marta here is saying is that it's actually very true what you said, that traumatizing the skin leaves the skin, overworked, if you like. Yeah. So even if you see your pigment, you distributed more than usual, it should be a signal to you that you actually, distributed too much pigment into the skin. So that should be the signal to the PMU artist that too much pigment has been used. So he or she is traumatizing the skin, more than needed. Yeah. Usually, the new artists, they don't know the difference between like a normal trauma and overworking of the skin. So I always compare it to the hamburger meat. It looks like on the surface, it looks like a little the same. So I always said, if you see that kind of the texture of the skin, it's too much. You already broke the skin too much in that point. Weronika zawsze porównuje tutaj, ponieważ wspomniała, że ten problem dotyczy przede wszystkim młodych, znaczy się nowych oczywiście artystek PMU, linergistek, dlatego że ktoś, kto jeszcze nie ma doświadczenia, prawda, uczy się, może łatwo tą skórę straumatyzować. Ona tutaj porównuje to zawsze do mięska hamburgera, jeśli po prostu wejdziemy prawda, igłą za mocno, zacznie się to szarpać wszystko, wtedy jest to sygnał, że po prostu coś dzieje się właśnie nie tak. I tak samo ja mogę powiedzieć, że to jest to, z czym czasami walczę, dlatego że my bardzo skupiamy się na samej technice pracy i jakby poświęcamy temu bardzo dużo energii, ale mało jest osób, które tak naprawdę interesują się tym, jaki komunikat daje nam skóra. Bo tak naprawdę to będzie kierunek naszej pracy, to będzie nasz hamulec, ale to też będzie takie zielone światło, kiedy my możemy dalej pracować. I dopóki nie zrozumiemy tej relacji skóra kontra sprzęt, maszynka, technologia, ta praca zawsze, ten wynik pracy będzie przypadkowy, a powinien być bardzo świadomy. Marta here is saying that, we tend to focus on our technique while pigmenting the skin, but to be honest, it should be artists should really focus on the condition of the skin and what the skin says to you, right? Yeah. I totally agree. Yes. And the new students, especially the new artists, they should learn how to read the skin, how to read the reactions, because it's very, very important. For example, today we had a masterclass of eyeliner, shading eyeliner, and on the eyes, the skin is very sensitive, it's very thin. So you have to read as well. So we had a case today with the capillaries, with like a small trauma, that the capillaries were bursting a little bit. And I was teaching my students how to read when it's too much and when they can continue actually with the work. Weronika tutaj wspomniała, że właśnie dzisiaj skończyła pigmentację, skończyła szkolenie, gdzie po prostu pigmentowano kreskę nad linią rzęs
i bardzo właśnie tutaj zwraca uwagę swoich studentów na to, jak czytać tą skórę, kiedy skóra da informację o tym, że już należy przestać. Dokładnie, tak. A powiedz mi, Weronika, czy Twoim zdaniem igły, sprzęt, technologia ma wpływ na to, oczywiście ma wpływ na pewno na to, jak pracujemy, ale czy na proces gojenia, na końcowy rezultat? Pomijając technikę oczywiście. In your expert opinion, of course, do you think that the kind of needles that we use, the cartridges, the machines have influences the process of healing? Yeah, of course they do. Like, for example, if you, and excuse my language now, if you buy some shit needles, I have to say it like that. But if you buy those needles, like they are not sharp enough and maybe not sterile enough, of course, several things can go wrong. I see, during my, maybe last 5 years, I swear I tried almost every machine on the market. And I have to say, of course, some of the machines are incredibly great. They help you with the work. Some of them are incredibly bad. And that's the same with the cartridges as well. So I always says, if you don't have a sharp enough cartridge, you are damaging the skin, you are tearing the skin apart. Or if you choose a wrong needle versus the skin of the condition of the skin, then of course you can also have more trauma. Like, for example, I love shading eyeliner. I love that. That's my favorite procedure. And I always wanted to create smaller dots. And I was, of course, testing different cartridges. And I also tested 0.18. And I found that this is too thin a needle. And it was just tearing the skin because this needle is very, very thin. And it goes into the skin very easily. But you don't feel that pressure so much. You don't feel the skin so much. So in that point, I found out I was going too deep, even though I was careful and I didn't meant to. But in some point, it was just tearing the skin more. So for the shading technique, for the shading movement, it's not very suitable needle, in my opinion. And that's exactly what I said. If you cost huge amount of trauma, you will not have great results. And in the case for example, eyeliner, you are of course risking the migrations. Tak więc jeśli chodzi właśnie o wpływ, prawda, jakości igieł czy maszynki na zdrowienie, tutaj na gojenie się, Weronika tutaj wspomniała i bardzo oczywiście wspaniały komentarz, jeśli po prostu kupujemy kartridże naprawdę złej jakości, wtedy nie spodziewajmy się dobrych rezultatów, dlatego że jeszcze bardziej zaszkodzimy tej skórze, pracujemy zawsze na skórze, trzeba spodziewać się, że to będzie skóra z problemami, delikatna i tak dalej. Ona tutaj wspomniała, że przez ogromną ilość czasu, kiedy poświęca na swoje udoskonalanie swoich technik, przetestowała mnóstwo igieł, prawie wszystkie na rynku, więc znalazła takie, które po prostu dla niej pasują, ale wszyscy musimy o tym pamiętać, żeby oczywiście sięgać po rzeczy nowe i testować. Dzisiaj, Weronika wspomniała, że jej ulubioną techniką do pigmentacji kreski jest linia pudrowa na linii rzęs, taka kreska pudrowa i cieniowana, tak. Więc na przykład do takiej metody odkryła już, że bardzo cienkie igły nie nadają się, chociaż wchodzą bardzo ładnie w skórę. Ale właśnie za ładnie. Właśnie za ładnie i tutaj można stracić czujność, więc nawet po prostu wskazane jest testowanie. I żeby oczywiście nikomu nie zrobić krzywdy, ale czasami nawet może nam się wydawać, że wszystko jest w porządku i wspaniale pigmentacja przebiega, natomiast może się okazać, że nieświadomie zrobimy komuś krzywdę, a tu chodzi o zupełnie świadomy wybór. Ja też właśnie cały czas jestem za tym, żeby źródła, o których kupujecie, były sprawdzone, żeby to nie były źródła przypadkowe. Jak wiemy, tak jak powiedziała Weronika, te źródła są lepsze i gorsze. Ale to, co tanie, to nie jest tak, że zawsze